Siemanko, dziś rozwalimy mity o odchudzaniu. Pokażę Ci, jak naprawdę działa spalanie tłuszczu, co robić, żeby w końcu zobaczyć efekty i przestać wyglądać jak miękki kebab po imprezie. Gotowi? Startujemy! Patrzymy w lustro, wciągamy brzuch, jest git. Wypuszczamy i nagle wyglądamy jak nadmuchana poduszka powietrzna. No to co robimy? Wbijamy w Google, jak spalić tłuszcz w 7 dni. I co znajdujemy? Magiczne herbatki, pasy wyszczuplające i gościa, który przekonuje, że kluczem do sukcesu jest picie wody o 4 rano. No błagam. Zanim w ogóle powiem, jak spalić tłuszcz, musisz zrozumieć jedno. Bez deficytu kalorycznego nie schudniesz. Możesz być na keto, low carb, detoksie z jarmużu, czy nawet diecie Neptuna. Jeśli jesz więcej niż spalasz, to spada tylko jedno – Twoja motywacja. Większość ludzi myśli, że tłuszcz po prostu się topi jak ser na pizzy. Ale to nie tak. Prawda jest taka, że większość tłuszczu wydychasz. Tak, dobrze słyszysz. Nie wypacasz go litrami na siłowni i nie znika magicznie. Tylko zamienia się w dwutlenek węgla i wodę. Oddychając tracisz tłuszcz. No dobra, ale jak to działa? W skrócie, Twój organizm rozkłada tłuszcz i przekształca go w energię. A teraz rozbijmy to na części pierwsze. Lipoliza. Tłuszcz rozkłada się na kwasy tłuszczowe i glicerol, które trafiają do krwi. Transport. Kwasy tłuszczowe przemieszczają się do mitochondriów, Twoich wewnętrznych elektrowni. Utlenianie. W mitochondriach tłuszcz przekształca się w energię, a pozostałe produkty, dwutlenek węgla i wodę, oddychając, pocąc się i sikając, dosłownie pozbywasz się tłuszczu. Tłuszcz wychodzi z Ciebie jako CO2 i woda. To już wiemy, ale jak sprawić, żeby znikał szybciej? Dieta. Jak wspomniałem wcześniej, możesz próbować trików jak magik z kapelusza, ale jeśli nie masz deficytu kalorycznego, nic się nie zmieni. Białko to podstawa, buduje mięśnie, a więcej mięśni to więcej spalonych kalorii, nawet leżąc i oglądając Netflixa. Dodatkowo zwiększa sytość, co ułatwia kontrolę apetytu. Więcej warzyw i błonnika, poprawiają trawienie, sycą na dłużej i pomagają unikać podjadania. Unikaj przetworzonej żywności pełnej cukru, tłuszczów trans i sztucznych dodatków, które tylko napędzają apetyt. Zdrowe tłuszcze wspierają gospodarkę hormonalną i ogólne funkcjonowanie organizmu. Trening. Najlepszy trening na spalanie tłuszczu to jak dobrze zgrany zespół napadu na bank. Każdy ma swoją rolę i razem robią robotę. Siłowy. To ekipa od podkładania ładunków, buduje mięśnie, podkręca metabolizm i szykuje grunt pod całą akcję. Bez niego napad nie wypali. Interwały to kierowca ucieczkowy, szybkie, intensywne i spalają tłuszcz jeszcze długo po zakończeniu treningu, jak gdybyś zostawił po sobie pożar na miejscu zdarzenia. Cardio to obserwator na dachu, wspiera i pomaga utrzymać deficyt, ale jeśli przegnie, może wywołać niepotrzebny alarm i zamiast tłuszczu zacznie znikać cenny łuk, czyli Twoje mięśnie. Regeneracja. Możesz mieć świetną dietę i trening, ale jeśli śpisz tylko 4 godziny i żyjesz w stresie, Twój organizm pilnuje tłuszczu jak pani w ZUS-ie Twoje wypłaty. Nie odda bez walki. Mało snu oznacza więcej kortyzolu, czyli hormonu stresu. Działa jak nadgorliwy strażnik, który blokuje spalanie tłuszczu i na dodatek wpuszcza do środka złodzieja w postaci większego apetytu. Brak regeneracji to jak ładowanie telefonu starą ładowarką. Rano niby działa, ale szybko zaczyna się rozładowywać. Efekt? Mniej energii, słabsze treningi i wolniejsze rezultaty. Więc zamiast grywać nocnego wojownika, lepiej połóż się wcześniej i daj ciału czas na naprawę. Ono wtedy odpłaci Ci się lepszą formą. Woda. Tłuszcz zamienia się w CO2 i wodę, ale jeśli nie pijesz wystarczająco dużo, Twój organizm trzyma go jak niechcianego gościa na kanapie. Chcesz go wyrzucić, ale on już zdjął buty i rozsiadł się na dobre. Niedobór wody spowalnia metabolizm, utrudnia transport tłuszczu i może powodować fałszywe uczucie głodu. To jak zepsuty GPS, który zamiast na zdrową trasę kieruje Cię prosto do lodówki. Wyobraź sobie, że Twoje ciało to fabryka spalania tłuszczu. Tłuszcz to paliwo, a Twoje płuca to komin. Jeśli fabryka działa sprawnie, czyli trenujesz, masz deficyt kaloryczny, dbasz o regenerację i pijesz wodę, paliwo spala się, a spaliny CO2 ulatują w powietrze. Ale co jeśli brakuje tych elementów? Jeśli zapomnisz o regeneracji, nie pijesz wody i przegniesz z jedzeniem, magazyn zaczyna się zapełniać, a nadmiar paliwa ląduje prosto na brzuchu jak niesprzedane pączki w tłustym czwartku. Jeśli chcesz szybciej schudnąć, nie potrzebujesz magicznych spalaczy tłuszczu. Wystarczy mniej jeść, więcej się ruszać, dobrze spać i pić wodę. Proste? Proste. Czas na temat, który wywołuje więcej awantur niż polityka przy świątecznym stole. Diety. Każdy ma swoją teorię, każdy zna ten jedyny, niezawodny sposób.
Ale która dieta faktycznie działa najlepiej? To zależy. Zróbmy porównanie, a zaraz wszystko stanie się jasne. Kiedyś dieta była koniecznością, dziś stała się modą. Keto, bezglutenowa, a nawet dieta powietrzna. Wdychasz i chudniesz. Ale czy wszyscy naprawdę musimy być na diecie? Fakty są proste, tylko około 25% ludzi na całym świecie rzeczywiście jej potrzebuje ze względów zdrowotnych, jak cukrzyca, nietolerancje czy choroby serca, a reszta to głównie moda, marketing i biznes zarabiający miliardy na cudownych rozwiązaniach. Diety eliminacyjne, gluten, laktoza, cukier. Dziś to wrogowie publiczni numer 1, ale prawda jest taka, że większość ludzi może je jeść bez problemu, a bio i eko często to po prostu droższa wersja zwykłego jedzenia. Ludzie kochają keto, bo działa szybko i świetnie sprawdza się na redukcji. Organizm zaczyna spalać tłuszcz jako główne paliwo, a dodatkowo łatwiej kontrolować apetyt. Stabilny poziom cukru sprawia, że mniej podjadasz i rzadziej masz napady głodu. Brak skoków insulinowych może też być korzystny dla osób z insulinoopornością. No i wielu zauważa lepszą koncentrację i stabilną energię przez cały dzień. Na początku możesz poczuć się jak zombie na odwyku. Ketogrypa daje zmęczenie, bóle głowy i totalne osłabienie. Twój organizm panikuje, bo nagle zabrakło mu węgli. Hormony mogą zwariować. U mężczyzn testosteron leci w dół, u kobiet cykl menstruacyjny wariuje, a tarczyca zwalnia jak Windows XP na starym komputerze po zalaniu kawą. Metabolizm też może zwolnić, bo niski poziom leptyny sprawia, że ciało oszczędza energię zamiast ją spalać. Jeśli trenujesz, możesz odczuć spadek wydolności i wolniejszą regenerację, bo brak glikogenu oznacza gorszą odbudowę mięśni. Do tego dochodzą niedobory witamin i minerałów, magnezu, potasu i witamin z grupy B. Cała dieta opiera się na wprowadzeniu organizmu w stan ketozy i regularnym monitorowaniu, czy faktycznie czerpiesz energię z tłuszczów zamiast węglowodanów. A jeśli nie masz żelaznej dyscypliny, wystarczy jeden cheat meal, np. pizza i ketoza znika. Zaczynasz od nowa. Dieta bezglutenowa stała się takim hitem, że dziś mamy wszystko bez glutenu. Chleb, makaron, a nawet pizzę. Pytanie, czy wszyscy naprawdę musimy go unikać? Jeśli masz celiakę, absolutnie tak. To choroba autoimmunologiczna, w której gluten uszkadza jelita. Dotyczy około 1% ludzi i dla nich faktycznie gluten to wróg numer 1. Jest jeszcze nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, która może dotyczyć do 6% populacji. Objawy nieco mniej oczywiste i trudniejsze do zdiagnozowania. Ale co z resztą? Wiele osób eliminuje gluten bez potrzeby, a to może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Dlaczego? Bo bezglutenowe produkty są często bardziej przetworzone i zawierają więcej cukru oraz tłuszczu. Dodatkowo możesz stracić ważne składniki, błonnik, witaminy z grupy B i żelazo. Zrównoważona dieta nie eliminuje żadnych składników, ale dba o ich odpowiednie proporcje. Dostarcza wszystkich niezbędnych witamin i minerałów, zapewnia stały poziom energii i pomaga kontrolować apetyt. W przeciwieństwie do modnych diet eliminacyjnych nie wymaga poświęceń ani obsesyjnej kontroli. Możesz jeść normalnie i dostosować ją do swojego stylu życia, czy to redukcja, utrzymanie wagi, czy budowanie masy mięśniowej. Nie daje błyskawicznych efektów, ale pozwala na stabilną utratę wagi i zapobiega efektowi jojo. To podejście, które sprawdza się nie tylko na chwilę, ale przez całe życie. Dieta keto działa jak szybki sportowy samochód. Na redukcji przyspiesza jak rakieta i pomaga kontrolować apetyt, ale jeśli nie masz wprawy, łatwo możesz wylecieć z zakrętu. Do tego silnik hormonalny może się przegrzać, a brak paliwa w postaci węgli sprawia, że siła w mięśniach spada jak zasięg telefonu w piwnicy. Dieta bezglutenowa to jak unikanie orzeszków, gdy masz alergię. Dla niektórych to konieczność, ale jeśli nie musisz, to po co rezygnować z czegoś, co Ci nie szkodzi? Do tego wiele produktów bezglutenowych to dietetyczne placebo. Wyglądają zdrowo, ale mają więcej cukru i dodatków niż skład szkolnej stołówki po remoncie. Zrównoważona dieta to stary niezawodny rower. Nie robi fajerwerków, nie obiecuje cudów, ale dowiezie Cię do celu bez efektu jojo i zbędnych wyrzeczeń. Bez skrajności, bez magicznych trików. Po prostu zdrowy rozsądek na talerzu. Jaki wniosek? Nie szukaj cudów. Najlepsza dieta to ta, którą możesz utrzymać na co dzień, a nie do pierwszej imprezy. Jeśli nie masz medycznych wskazań, nie kombinuj na siłę. Jedz rozsądnie, ruszaj się i ciesz się życiem. To nie makroskładnik Cię tuczy, tylko nadwyżka kalorii. Zawsze powtarzam swoim podopiecznym. Dieta może pomóc osiągnąć cel, na przykład zgubić 5 kg, ale to zmiana nawyków żywieniowych jest kluczem do zdrowia i trwałych efektów.
Dieta to chwilowa misja, styl życia to coś, co działa na lata, więc zamiast cudów postaw na rozsądek i nie szukaj magicznych pigułek. Tylko jeden orzeszek i jeszcze jeden i zanim się obejrzysz, deficyt znika, a ty masz w brzuchu pół paczki. Kalorie to podstępne ninja, atakują kiedy nie patrzysz. Soki, kawy z syropami, niby nic, prawda? A to potrafi mieć więcej kalorii niż schabowy u babci. Za mały, nic się nie dzieje. Za duży, organizm panikuje i mówi: trzymaj tłuszcz, bo nie wiadomo kiedy znowu nas nakarmią. 10 kg w tydzień, chyba tylko jakby zgubił plecak pełen cegieł, albo nogę. Pół kilo na tydzień to idealne tempo. Konsekwencja wygrywa, nie desperacja. Wiesz już, że musisz jeść mniej niż spalasz, ale jeśli myślisz, że to wystarczy, to jak próba zagotowania wody suszarką. Ciepło jest, ale efektów brak. Więc jak trenować, żeby naprawdę pozbyć się tłuszczu? To jak jazda po mieście w godzinach szczytu, ciągłe przyspieszanie, hamowanie i duże spalanie paliwa. W tym przypadku paliwem jest glikogen, czyli energia z węglowodanów. Siłownia sama w sobie nie spala dużo tłuszczu podczas treningu, ale ma ogromny efekt po. Im więcej masz mięśni, tym więcej kalorii spalasz nawet na kanapie. To jak silnik V8, paliwo leci nawet na postoju. Dodatkowo trening siłowy pomaga zachować mięśnie na redukcji. Bez niego zamiast spalać tłuszcz, spalasz mięśnie. Efekt chudy, ale flakowaty, a tego nie chce nikt. To jak jazda autostradą na tempomacie. Równy, umiarkowany wysiłek, który powoli, ale efektywnie spala tłuszcz. Tutaj organizm wykorzystuje głównie tłuszcz jako źródło energii, ale potrzebuje na to czasu. Długie spacery, lekkie bieganie, rower to świetne opcje, ale musisz robić to regularnie i przez dłuższy czas, żeby zobaczyć efekty. Nie spalisz pizzy 10-minutowym spacerkiem, ale 40-60 minut spokojnego cardio kilka razy w tygodniu to już działa. Największy plus, cardio jest przyjemne, nie wymaga super wysiłku i świetnie wpływa na serce i kondycję. Idealnie jako dodatek do siłowni. Interwały to jak jazda sportowym autem z nitro. Pełne przyspieszenie, potem chwila luzu i znowu gaz do dechy. Krótkie, ale ekstremalnie intensywne interwały powodują, że spalasz mnóstwo kalorii w krótkim czasie. To trening dla tych, którzy nie mają czasu na godzinę cardio, ale chcą spalić tłuszcz szybko i efektywnie. Największą zaletą jest to, że organizm spala tłuszcz jeszcze długo po zakończeniu treningu, bo metabolizm jest podkręcony do granic. Jakbyś wrzucił auto na wysokie obroty i jeszcze przez chwilę silnik pracował na pełnych obrotach, po wyłączeniu zapłonu. Ale uwaga, interwały to nie zabawa. Jeśli zaczniesz za ostro, po pierwszej serii możesz wyglądać jak Wi-Fi w piwnicy. Brak zasięgu, brak tlenu, a kontakt ze światem zerwany. To już wszystko na dziś. Jak widzisz, nie ma cudów, są tylko decyzje. Albo dalej wierzysz w magiczne sposoby, albo zaczynasz działać. Deficyt, ruch, regeneracja i gotowe. Nie musisz być na idealnej diecie, ani trenować jak zawodowiec. Ale jeśli nie przestaniesz szukać wymówek, to sam sobie robisz pod górę. Bo albo masz wyniki, albo powody, czemu ich nie masz. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw lajka i suba. Bo forma sama się nie zrobi, ale algorytm YouTube'a lubi wiedzieć, że działasz. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!